Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Będziesz mógł korzystać z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na energię. Dobra, mości panowie, wiem, że się równie cieszycie, jak i Zając się cieszy, że jest nowa zawartość do Hojczana. Hearts of Iron 4 nie przestaje zaskakiwać. Pora na wielkie czerwone Czechy pod osiągnięcia. Uwaga, robimy tak. Gdzie są Czechy? Tu są? Nie, są Filipiny. A te Filipiny takie mogą się pomylić z Czechosłowacją. Krótka historia. Historia jest taka, że robimy czerwone Węgry pod Unię, ekspansję, kolej transsyberyjską. Rozumiesz, to Talenkrigi, ale ci czerwoni to są tacy czerwoni demokratyczni. Babułka. Lecimy na Ironmanie bez historykala. Ironman bez historykala. Liczymy na Civil War'a u Teutonów, u Gruzina. No i jakoś to będzie. Pierwsze podejście, także zobaczymy. Nie mam pojęcia, na co się szykować, także będzie fajnie, zaufajcie Zajączkowi. Im szybciej zaczniemy, im szybciej zrobimy wielki napis na mapie, tym szybciej skończymy. Klasyk klasyków. Klasyk klasyków. Dobra, zaczynamy tak. Przede wszystkim nowe drzewko. To, co my sobie obszailiśmy, to musimy lecieć ścieżką czerwonych po frakcję za Potockiego. Nie mam pojęcia, kto to był historycznie. Wątpię, żeby Hojczan nam takie ciekawostki historyczne podrzucił. Propaganda przeciwko zbrojeniom. Antydemokratyczna propaganda. To wymaga poparcia dla tych... No dobra, trzeba czerwonych boostować. Czy chcemy, czy nie, boostujemy czerwonych. Do takich prawilnych czerwonych, a nie tych nowych. Budowa koalicji. Siła polityczna wybiera decyzję budowa mostów. Nie wiem, co to zmienia. Podzielone państwo usuwa efekty. Budowa koalicji. Ok, może być doradcą przyrosty, poparcie dla demokratów. Dobra. Lecimy. Budowa koalicjonen. Po drugie, 3 sloty badawcze i mamy debuff. Czego mamy debuffa? Politykę rolną. Przemysł w dół. Lata mijają. Elektronika. Narzędzia. Budowa. Nic się nie zmienia w tej grze. Prezydent Czechosłowacji od 53. Ten Zapotecki. Okej. Czyli po okresie Gruzina, ta? No to już jakieś ciekawostki historyczne mamy. I o takich widzów mi chodziło. Jak już wróciłem, to chcesz poradę na nowego DLC-ka? Dawaj, panie Hauptmanie. Bo ja oczekuję jakiejś porady, a widzowie mają dzisiaj jakiegoś laga mózgu. Ja wiem, że Hojczan to gra autystyczna, no ale bez przesady. Dobuduj to. Nie wiem, porób jakieś pierdoły. O, sorry, ma kulpa. Może inaczej, zrób tak i co? Cywilki klepiemy, nie? Liczymy, że będzie wojna domowa u Teutonów. To wywal. Karabiny kręć. Amelinium do czego jest? Do sprzętu wsparcia. Na razie niepotrzebne. Więcej karabinów. O kurde, my manpower nie posiadamy. Tu się coś ładuje, ale to ogarniemy. Co ja mogę kliknąć? Na razie nas nie interesuje. Jaką my... A, właśnie, bo ja nie patrzyłem, jaką mamy armię na start. No... Ej, nie jest źle. Jest łopata, jest arta. Górska z artą. Jest dziecka brygada. Rychla dywizjonen. Financi strazini. A to co to jest? Nie wiem, co to jest. A pokaż jeszcze generałów. Ciekawe rzeczy. Ty zwłaszcza ciekawy. Józef Wątróbka. Ciekawy. Szybki strateg. Ten na marszałka, ten na generała. Jakby Teutoni przyszli. Ciekawe rzeczy, mości panowie, ciekawe. Weźmiemy sobie ciebie. Dywizje pancerne chyba można od razu wypierdzielić, nie? Bo tylko mi... Nie, no bez sensu. To dywizja pancerna. Wy to wywal. Będzie 24. Zacznijcie się tam machać. Tego żbiczka trzeba będzie awansować potem. No dobra. Flota. Nie wiem, dlaczego Czechy nie mają floty na start. Cześć Sierstachu, może ty mi powiesz, dlaczego Czechy na start nie posiadają floty. Połącz te skrzydła. Dobra, mości panowie, zaczynamy.
Myślę, że tak godzinka i World Conquest nowymi Czechami siądzie. Także zapinać pasy, agresywna piąteczka, mniej niż piątkę nie schodzę z tych Czech. Gotowość armady. O kurde. Reformy rozpoczęte. W pierwszej połowie dekady zaczęły przynosić owoce. Obecnie nasza armia należy do najnowocześniejszych w Europie. No, pewnie tak było, jeżeli chodzi o Czechy. Nie wiem, jak oni tam statystycznie, ta ich armia, jakieś te dywizje pancerne, doktryna, samoloty, zmotoryzowane czołgusie, pierwsze zmechy. Myśl tego. Działało, ale przemysł to mieli rozkręcony. Jednak część polityków zaczyna popadać w samozadowolenie. Podobnie jak szeryfowie wielu konglomeratów przemysłowych, jeśli nasze siły zbrojne mają utrzymać najwyższą gotowość, musimy stłumić wszelkie wątpliwości co do ich zdolności bojowych i zamknąć usta tym, którzy podkopują autorytet wojskowy, kierując się osobistymi korzyściami. Wydarzenie. Gotowość armii. Równowaga sił zaczęła się w Republice Czechosłowacka. Dodaj przygotowana armia. Okopanie, planowanie. O kurde. O kurde. O cholipka. Nieprzygotowana armia. Keski w dół. Ale przemysł up. Przygotowana armia. Droższe utrzymanie tej armii, tak? I co tu się dzieje? Gotowi na wszystko. Jezus Maria, ile tu jest? Czekaj, przygotowanie, szybkość okopania się. Najmniej 400, ćwiczenia, karabiny przepalamy, przyrost doświadczenia armii. O! Ej, to można rozwiązać armię, żeby były karabiny i sobie ćwiczyć ostrą amunicję. I mamy expa i mamy to. Do Etiopii możemy wysłać. Zap telefony. Manewry polowe, szkoda PP, defraudacja. I teraz pytanie, czy my na start nie chcemy na przykład rozbrajać tej armii. O, żeby był przemysł. O, i cywilki. O! Dobra, wypierdzielamy tą armię. Jak przyjdzie Adi, to załatwimy to inaczej. Jakieś pocztówki mu wyślemy. Rozwiązuje czechosłowacką armię. Rozwiązuje to w piździut. Adi nie taki straszny, jak go malują. Więcej cywilek. Jakiś DLC wyszedł? No wyszedł DLC. No, a myślisz, że ja sam z siebie to klikam? DLC wyszedł i Zając ogrywa, żeby widzowie nie musieli. Co ja mogę kliknąć? A, tu już mogę klikać, no i będzie mnie to denerwować. No nie, no tego nie chcemy. No początek tymi Czechami może być ciężki, zwłaszcza, że chciwie chcemy większość achieveków od razu zrobić, większość osiągnięć. I mamy bladego pojęcia, co to nas czeka. Jeszcze gramy na losowe te. Dobra, defraudation, ale na razie to chyba nie robimy tego, bo to wszystko PP kosztuje. Szybkość, koszty wyposażenia, gotowość, efekty, moc przełomowa fabryk, szybkość tego na razie nie, tempo budowy cywilek. No można by to kliknąć, ale nie wiem, czy my nie potrzebujemy do czegoś political powera. Fajny byłby cichy pracuś, już widzę. Cichy pracuś to jest sens mojego grania w Hearts of Iron. Jakby ktoś kiedyś robił Hojczana z jakimś modem i miałbym tam być, to chcę być cichym pracusiem. Dobra, budowa mostów. Wielki kryzys nie oprzedł się z nami łagodnie. Trapią nas rozliczenia regionalne, problemy polityczne, gospodarcze, które zdają się pogłębiać nawet w obliczu cudownego odbicia po trudnym okresie. Musimy zmierzyć się z tymi wyzwaniami, zanim doprowadzą nas do dalszych podziałów w narodzie. Wydarzenie. Odblokowuje decyzje, które pozwolą nam usunąć negatywne modyfikatory z regionów naszych regionów narodowych. Podjęcie tych decyzji zmniejszy również negatywne modyfikatory podzielenia narodu ducha narodowego do czasu podjęcia jego ustawień. Aha. No strasznie podzielone. To akurat historycznie się zgadza, te podzielone Czechy, na te Czechy, Słowację, Sudetlandy, Węgry, Polacy. Wszystko tu jest. A jeszcze nawet są ci Ukrainy. Political power, do czego innego mógłby się przydać w tej grze, ale co? Najlepiej grać nowego DLC-ka, stosując metodę na najszybszą wygraną po łacinie zwaną Altum EF4. O kurde, jaki tetryk doktryny łacińskiej Hauptmann się pojawił. Hit. Co ja tu robię? Za 5 tego. Wysiłki na rzecz edukacji. Uczynnik fabryk konsumpcyjnych. Efekty po usunięciu. Stabilizacja. Czechy. Usuń efekt niewykwalifikowany czy czeski. Aha, dobra, bo wszystkie te regiony mają debuffy. Czechy mają niewykwalifikowanych Czechów. Sudetlandy mają ukrytą opcję sudecką. Słowacja ma zacofaną Słowację. Tu się rozumiesz, nie Baszary, a te, Jezus, nie Baćka, jak on się nazywał? Baszar, Baćka, Braunienko.
No Wielkie Węgry się marzą, no kurde, jak on miał? O właśnie, Orbany. Moja kulpa. Tu mamy polskie Zaolzie. Podkreślam polskie Zaolzie. I tu mamy tego. Podkarpackie te. Dobra, i to kosztuje tylko 5. I to się instant usuwa. No to chyba z Morawy. Od razu z Czech byśmy to wypierdzielili. Od razu z Czech to wypierdziel za wszelką cenę. I to jeszcze nam zbija debuffy w Podzielonym Narodzie, ta? Bo dzienny O Jezu, to są straszne rzeczy. Dobra, klika. A, ja mogę raz na tego. Ja pierdzielę, bym wszystko kliknął. Modyfikatory, stabilizacja. Dobra, klikam to. Mości panowie, 25 złociszy za DLC na Pepiki to dobra czy zła cena? Sierstachu, link z naszej Enebie i ja nawet się mogę ci kodzik na Enebę jeszcze załatwić, chyba. Nie wiem, czy jeszcze działają te kodziki. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy 23 kwietnia. No to ci powiem, że jak poczekasz do jutra, to ci 8% zniżki mogę załatwić. Bo od jutra jest kodzik 8%. Masz. Kodzik Easter. To jest od 24 do 27. 8% zniżki z naszego linkacza z tym kodem. No. Ale że zając? Nie, twoja ta. Ja tu mogę kliknąć. No na początek będzie dużo ogarniania. Coś mi świeci, tu mi coś świeci. Czemu wy tacy tani jesteście? Skuteczność, opinia, szansa aktywności, akceptacja. Aha, dobra, i on tutaj w lewo ciągnie. Minister Krowka. Krówka. Umowa, szybkość wzrostu posłuszeństwa. Ej, szczerze, jak tak sobie na szybko patrzyłem, to te Czechy mają jakieś chyba porąbane boosty do wbijania posłuszeństwa, bo tu jest doradca, plus 15. Tu gdzieś byli, uwaga, Husyci, którzy dają plus 30. Ale chyba poszliśmy już jedno drzewko i nam zniknęło po lewe. Czy tu są Husyci? Gdzieś tu był cel narod... A nie, Husyci są chyba drzewku monarchistów. I tam Husyci dawali plus 30%, tu jest plus 15%. Demokracja to nie, ekonomista. Kosz utrzymania relacji. Aktywistka, o. Aktywistka, 005, stabilizacja i demokraci rosną. Że ja nie mogę mieć demokratów, my potrzebujemy czerwonych. Zając tak naprawdę jest czerwony. My potrzebujemy czerwonych, jak to chcemy, potrzebujemy. To nie możemy demokracji boostować. Coś jeszcze mogę kliknąć, bo zajęczy mnie. To nie. Dobra, czekamy. No to lecimy. Zwiększenie finansowani od Maciaków. Cholipka znowu się wyda. To jest krówka baranie? No to krówka czy baran? Kamil Krówka. O, ty, Saskiego mają. My też mamy Saskiego, nie? Stefan O. Saski. To taki irlandzki Saski, bo jest O. Saski. Granie w Hearts of Iron szkodzi. Nie bądźcie jak zając. Czy ty idziesz w Civil War'a? Mam nadzieję. Czy ty idziesz w Civil War'a? Jeżeli oni obaj idą historycznie, to jest katastrofa. Ekspansja militarna sąsiednich krajów. Niedawne informacje o naszych sąsiadach wdrażających programy znaczącej rozbudowy swoich sił zbrojnych przeraziły część naszych przywódców wojskowych i politycznych. Wiele osób wierzy w sojusze zawarte z innymi krajami i prowadzi przez armię przygotowania do walki z ewentualnymi zagranicznymi zagrożeniami. Jednak niektórzy nie są tak pewni, czy zdołają przeciwstawić się. Będziemy gotowi. Działania naszych sąsiadów w zakresie zbrojeń sprawiły, że niektóre członkowie naszej armii zaczęli wątpić w naszą zdolność do przeciwstawiania się ewentualnej agresji. Musimy uspokoić nasze odpowiednimi działaniami. Dodaj modyfikator groźni sąsiedzi. Do tygodniowa zmiana równowagi -1. O Jezu, a się wystraszyłem. Para. Norwik, 12 miesiąc, dziękuję bardzo serdecznie. Za 12 miesięcy, pełny rok współpracy, subskrybencji, wspierania zajączka. Po stópkach, rączkach całuję, za subika dziękuję. Nowe powiadomienie? No to jest nowe powiadomienie, które ustawiłem.
Czy jak się pójdzie pod monarchię, można Henryczka jako generała? Może jest taki easter egg, ale widziałem, że jak tam się idzie pod monarchię, jest coś z husytami. Jest coś z husytami. To nie ma iż. Dobra, git. Szczerze? Kurde, nie wiem, czy my tu się musimy szykować do wojny. Czy my tu musimy się szykować do wojny? Ale chciwość zająca nie zna granic. Defraudacja funduszy. Lekutka. Lekutka defraudacja funduszy, żeby tu szybciej to się pobudowało. Chociaż mogę jeszcze na cywilkę poczekać. Fajne? No fajne, bo zając O! Panie Adi, pan jesteś piękny. Pan się nie zmieniaj. Pan to talent kriguj i upadaj. Dobrze. Kwestia Sudetenlandu się na razie rozwiązała. Czasowo. Co nam paliwo zżera? Pewnie lotnictwo. Budowa mostów z czeskimi robotnikami. Niedawne działania mające rozwiązać problemy państwa czechosłowackiego złagodziły gniew wymierzony w rząd centralny przynajmniej na jakiś czas. Zasoby, którymi dysponują nasze władze, można teraz przeznaczyć na inne programy społeczne lub gospodarcze, zwalczając problemy, które są przyczyną podziału w naszym kraju. Możemy wybrać inne decyzje, podzielne państwo. Aha, to jest to, co ja na Czechy kliknąłem. Dobra, pysznie. Czekaj, bo tu się jeszcze coś ładuje. Dobra, podzielony naród się troszeczkę poprawił i straciliśmy debuffy w Czechach, tak? Dobra, czyli główny state, gdzie są wszystkie fabryki, już nie ma tych debuffów. Świetnie. Czekaj, co to się ładuje? Aha, umocnienia. Musimy jakiś cel narodowy zrobić. Wydarzenie, opóźnienie rozbudowy fortyfikacji. Kurde, nie ma czasu na forty, my cywilki budujemy. Kliknij. Na 270 dni infrastruktura plus 15. Dobra, na razie kliknij Morawy. To jest drugi nasz core, nie? Tak, drugi nasz core. Wiesz, że Kaiser jest gorszy, bo może Civil War'a wywalić? U mnie? Kaiser? Niech tylko spróbuje. Kusyckie tabory wojskowe już czekają. Wybieram numer do Henryczka. Teutona po kesku bić będziemy. Przez dobre 5 sekund zastanawiam się, co ma Adi do cieśnin tureckich. Ale że ja coś powiedziałem, czy w Hojczanie coś się zrobiło? Ty, my mamy te legiony czechosłowackie, może my uratujemy Adiego. My tu mamy legiony. A te forty, one są... Gdzie jest ten cel na forty? Tu. Nie no, ja muszę czerwonych boostować, bo tu będzie taki młyn na niehistorykalu, a te osiągnięcia wymagają, że tu muszę współpracować z botami. To wywal, to wywal, to wywal, żeby mi się nie świeciło, bo trzeba to ładnie tego ogarniać. Dobra, robimy rozbrojenie armii póki co. Obserwatorzy do Etiopii. Poparcie wojny +1, to też by się przydało. Za same telefony. Zbrojowka Brno sprawdzi możliwość przemysłu broni do Etiopii. Ej, kliknę to. Bo to jest za darmo w sumie. Dostaniemy poparcie wojny, które jest potrzebne. Ej, te Czechy mogą być ciekawe do grania, tylko trzeba dużo rzeczy ogarnąć, co na start jest problematyczne. Daj 2 PP, zobaczymy, kogo możemy zatrudnić. Dobra, oni mają Civil War'a. I to gigantyczne drzewko się zawęża. Rozbudowa prasy czerwonej. Paweł Reinman. Pewnie jakiś Rzymianin. Ktoś się zatrudnił. Zdenek się zatrudnił. Ja go zatrudniłem? Okej. Infrastruktura. Ty jesteś zawsze fajny. Na ciebie no nie mamy czasu. To nie nam niepotrzebne. Minister kolei niepotrzebny. To też niepotrzebne.
Szkoda, że nie ma czegoś takiego, żeby ich sobie odhaczać. Czechy lotnicze. I to w żadnym wypadku na razie. Liberalny dziennikarz. Ciebie też nie możemy. Dobra, na razie trzymamy PP. Możemy zatrudnić eksperta armii. Czekaj, jedno z poniższych musi być faktem. Nie istnieje Słowacja. Ty nic nie masz do czerwonych, nie? Żeby się nie obraził, jak pójdziemy w czerwonych. Nie, on się chyba nie obrazi, jak pójdziemy w czerwonych. Dobra, weźmy to, bo kurde... Ja nie wiem też, czy my nie będziemy tu szybko jakąś agresję kręcić. Wielu ludzi dopytuje, dlaczego rząd nie kontynuuje projektów rozbudowy fortyfikacji zapoczątkowanych pod koniec ubiegłego roku. Rząd utworzył rezerwę pieniędzy na budowę dodatkowych fortów nadzorowanych przez Radę do Spraw Umocnień. Ludzie nie widzą postępów tego programu i domagają się wznowienia albo zwrócenia funduszy. Aha. Przewał na forty. My mieliśmy swoje jakieś Amber Goldy i inne dziwne rzeczy, a Czesi mieli swoją budowę fortów. Jeśli chcemy kontynuować nasze programy rozbudowy fortyfikacji, musimy niezwłocznie wznowić przerwane prace, aby projekty zostały zrealizowane na czas. Czas na ukończenie projektów przed pojawieniem się zagrożenia jest teraz bardzo krótki. No dobra, ale Sudetlandu nie będzie. Porażka. Rząd Jim nawiązał kontakt z przedstawicielami przedsiębiorstwa zbrojeniowego Zbrojówka i wyraził zainteresowanie przemyceniem naszej broni do swojego kraju. Choć Liga Narodów złożyła na państwo Jim sankcje, Zbrojówka Brno podejmie... Jezus, czy te Czechy są stworzone, żeby nielegalnie handlować bronią? Jeżeli zostaniemy przyłapani, złamanie zakazu Ligi Narodów wywoła skandal. Zróbmy to. Zbrojówka, fundusze. Będzie miała miejsce jedno z dwóch ewentualności. 90% szans na przedsiębiorstwo zbrojówka zostało przełapane. Aha. Oho. Nie warto ewentualnej ryzykować reperkusji. 75 do 25. No szanse małe. Ale co złego może się stać? Jolo. Chciwie. No i co? Przemyt broni do naszego wroga minus 15. Chyba nas przyłapali. Ale ta zbrojówka tak czy siak dostała bonus, ta? Nie wiem jak to sprawdzić. Chyba tak. Dobra, Morawy dostały te mosty, czyli debuffy zeszły. Możemy dalej klikać. Integracja. Czy tu jest coś wartościowego? Jest jedna cywilka. Słowacja Zachodnia. Tu jest trochę przemysłu. Ale tu są bonusiki. To wymaga czego? Cel narodowy, ok. A to? Jezus Maria, też cel narodowy. Dobra, to daj na razie zaoldzie nasze. Dobra. Na razie jest git. Czy ty masz frakcyjność? Masz frakcyjność. Dobra, oba behemoty idą w wojnę domową. My musimy jak najszybciej zmienić się w czerwonych i zacząć robić czerwoną federację. To mu nie. Dobra, czerwona prasa. Jakiś żbiczek ma się pojawić. Ciebie musimy zatrudnić. Teraz tak, to na razie out. Propaganda przeciwko zbrojeniom. No nie. Antydemokratyczna propaganda. To już lepsze. Dużo lepsze. Dobra, zróbmy jeszcze... Zróbmy tam jeszcze propagandę, żeby zbijać demokrację. I lecimy w przemysły. I nam się tutaj czerwoni będą ładować, a my w międzyczasie zaczniemy czarować. Nie wiem, czy nie powinniśmy korzystać z tego Legionu Czechosłowackiego, żeby farmić expa armii i wysyłać naszych po świecie. Budowa mostów, dobra. Pyk. Jak te debuffy wyglądają. Szkoda, że to nie zbija siły politycznej.
Jeszcze fajnie, że stabilizacja rośnie, ale cały czas mamy 0,30 na minus. O, czy ja chcę to kliknąć? Na razie chyba nie. Pozbieramy PP. Czy jak najszybciej się pozbędziemy, tym lepiej. Dobra, kliknij jeszcze to. Polska nawet claima nie ma nasze etniczne ziemie. Że tutaj. No powinniśmy mieć na start. Na Zaolzie powinniśmy mieć. Dobra, koncentracja przemysłu. Po tym fokusie nie zablokuje mi się drzewko. Wymaga spełnienia jednego z wymagań. To jest dowolne, nie? Antydemokratyczna propaganda. To albo to. Nie blokuje się, nie? No nie. Chyba git jest. Niczym to nie powinno przeszkadzać. Wygląda jakby blokowało. No w sumie teraz też zauważyłem, że te linie, ale jak patrzyłem na opisy, to nie, ale nie patrzyłem na linie. Nie wiem, czemu tu są przerywane, a tu jest ta. Jak wszystkie wymagają tego samego. No w teorii nie. Mogę zrobić kontrolnego save'a. Nie, no dobra, powinno być git. Jak jest w opisie, to jest w opisie. Jak te nasze rozbrojenie leci? Ćwiczyć... Kurde, exp armii plus 10. Trzymanie wydajności, paliwo. Dobra, ćwiczmy, bo exp jest w sumie ważniejszy. 0,10 za darmo. Daj tego expa. To nam niepotrzebne. I to na razie zostaw. Dobra, propaganda. Proszę tylko poparcie. Dobra. Wy spadacie ile? 0,14. Ci biernie rosną. Tu czekamy na żbiczka od czerwonych. Lecimy teraz w... Zwiększenie finansowania przemysłu. I to są jakieś chyba nowe mechaniki pod przemysł. Nie wiem, co to działa, ale to są jakieś ikonki. Coś to robi. Jest dużo informacji. Koncerny przemysłowe. No zobaczymy. Może da się jakoś fajnie wybudować ten magiczny czeski przemysł. Cześć pan Szymon, witam. Nowy dodatek od Szwedów. Nowy dodatek od Szweda. Dokładnie. Nowy dodadeczek od Szweda. Budowa mostu w regionie Podkarpacka Rus ukończone. Świetnie. Doskonałe nowynki. Który był ten czerwony? Zakłady Skoda. Zakłady Skoda wytwarzają szeroki wachlarz produktów do artylerii, aż po czołgi, działa morskie i tak dalej. Daje to firmie ogromną elastyczność w postaci przekierowania zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Wydarzenia, system. Priorytetu na Skody staje się aktywny. Obecny priorytet przemysł ciężki. Obecny poziom optymalizacji 2, maksymalny 4. Zmiana cel priorytet Skoda powoduje zresetowanie poziomu optymalizacji. Osiągnięcie niektórych celów narodowych wymaga od nas posiadania określonych celów priorytetu na Skodę. Cele te są znacznie ikoną, zaznaczone ikoną związaną z wymaganym. Dobra, czyli to jest ta nowa mechanika. Gdzie jest to? O, to jest to, tak? To jest to. Dobra, właśnie tak myślałem, że to będzie coś takiego. Dzisiaj Skoda jest częścią Volkswagena, nie? Poziom optymalizacji 2. Co my tutaj mamy? Priorytet przemysł ciężki, ciężarówki, pociągi, sprzęt wsparcia, przemysł, cywilne, poziom optymalizacji. Modyfikatory celów priorytetów na Skodę są mnożone przez aktualny poziom optymalizacji. Poziom optymalizacji będzie rosnąć czasem, im dłużej mamy ten cel sam. Okej. Priorytet na piechotę. Priorytet na czołgi. Flotę.
Tak jak na szybko przeglądałem drzewko, to można jakieś porąbane zrobić Czechy pod czołgi, ale chyba trzeba być papetem Teutonów i chyba wtedy ta Skoda najbardziej pod czołgi działa, ale to tak z szybkich obserwacji. Czy oni już kiedyś nam nie sprzedali przypadkiem dodatku na Czechosłowację? Czechosłowacja była kiedyś częścią dodatku do Węgier, Rumunii i chyba Jugosławii. To był ten Death of Dishonor. Ale to jest typowy paradoks. Rework DLC-ka. Tak samo Węgry miały rework DLC-ka. No takie czasy, mości panowie, takie czasy. Takie czasy. Kurde, ci znowu są drożsi? Nie wiem co było, że mieliśmy... O, tego musimy zatrudnić. Raymana. Dobra. Taki pomysł, żeby fajnie kiedyś Paradox wprowadził, żeby można było sobie, nie wiem, ukrywać niepotrzebnych doradców, albo żeby znikali ci, których już nigdy nie wrzucimy. Potem to ogarniać. Kiedyś jak było 3 doradców, był jeden cichy pracuś, drugi był, nie wiem, do budowy fortów, trzeci był do cywilek, 4 do militarek i było 4 doradców na kraj, to spoko. Ale teraz... jest trochę burdul. Ale spoko. Dobra, tu czekamy. Bojówek na razie nie robimy. Bojówki to ja mam na czacie codziennie. Co z tymi fortami? Przekierowanie funduszy Rady do Spraw Umocnień. Wciela przekierowanie funduszy, która zapewnia współczynnik fabryk konsumpcyjnych minus 10. Ok, czyli tutaj te fundusze, które cały kraj zbierał na budowę fortów, defraudujemy wedle uznania. Przełamana tarcza, która zapewnia inżynieria, szybkość rozwoju, fortyfikacje. Ok, czyli tu rezygnujemy z minus 100. Jezus bar, i co tu się odwali? Czyli możemy zrezygnować z fortów, a tutaj możemy dalej te forty ciągnąć. Czy my tych fortów potrzebujemy? Lecimy niehistorycznie na niehistorykalu, Teutoni mają wojnę domową i my będziemy robić Czerwoną Unię. No to chyba nie robimy tej defensywy. Chyba nie warto. Zakładam, że te forty się robi, jak się gra jakieś tam historyczne Enzigi. Czy to się dalej ładuje, czy na razie możemy to olać? Czekaj, 1000 dni to są 3 lata, tak? 2,5 roku. 2,5 roku... Ja bym poczekał chyba. Czekałbym. Dobra, co ta Skoda robi? Tu są te modyfikatory. Aktualny poziom optymalizacji priorytet na Skodę jest większy niż 3. Przedsięwzięcie akcyjne. Modyfikuje zakład Skody. Wzrost wydajności produkcji, fundusze, premia silniki samolotowe, szybkość rozwoju motoryzacji, ciężarówki, eksport broni, szybkie przezbrajanie. Jezus Maria, słowacka strzała. Linia kolejowa, pociągi, pociągi. Kontynuacja planu industrializacji środkowych Czech. Czechy, Morawy, Cywilka. Maksimum fabryk w rejonie. O, fajnie można zrobić industrializację tych Czech i Moraw, czyli tego koru. Zrównoważenie rozwoju przemysłowego. Sudety, Słowacja i 5 innych. Miejsca budowlane, zrównoważony rozwój. Lokalne surowce, fabryki, infrastruktura. No i teraz pytanie, czy my robimy kor czeski, czy równoważnie to klikamy? Bo to się wyklucza, nie? Elektronika, szybkość rozwoju, zmniejszenie nierówności, stabilizacja, szybkość rozwoju. Dzielaj D, wiejska edukacja, szybkość rozwoju, zyskujesz 1 zespół badawczy. Kurde, zespół badawczy na rok? Pierwszy raz coś takiego widzę. Volkswagen jest właścicielem Skody, właścicielem Volkswagena jest Porsche, a właścicielem Porsche jest Volkswagen? Okej. Poczekaj, bo my tu nie robimy rozpadu Czechosłowacji, nie?
Nie będzie rozpadu, czyli chyba w teorii mi się wydaje, że jak nie lecimy w rozpad Czechosłowacji, to chyba lepsze będzie zrównoważony rozwój. Tak mnie się wydaje. Kurde, ale tu dostajemy slot badawczy na stałe. To teraz nie wiem. Lewo czy prawo, eksperci? Fokus na Czechy czy zrównoważony rozwój? To są ciężkie rzeczy. Wymaga jakiegoś myślenia strategicznego, liczenia. Wojna ekspedycyjna. Kurde, my może powinniśmy sprzedawać jeszcze broń. Rozbroić armię i ją sprzedawać. Para, pa, pa. Dobra, robimy zrównoważony rozwój. Klikłem. Co to jest? Stabilizacja, 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 stabilizacja. Tego na razie nie albo klikaj. Klikaj? Nie klikaj, bo zbieramy na pracusia. Nie pracusia, tylko czerwonego. Cześć, feldownik, witam. My tu doktrynę mamy wybraną. Nie, mamy coś wrzucone. Dziedzictwo Legionu. O kurde. Męczenie zimowe, współczynnik, szybkość dywizji odwrocie, doświadczenie armii dzięki ochotnikom, przez doświadczenie armii. Kurde, powinniśmy ochotników wysyłać. Powinniśmy my ochotników wysyłać. Sprzedawać broń i wysyłać ochotników. Wystawmy karabiny. Ja zapomniałem, że tu jest tego. Sprzedaj wyposażenie. Jak to się robiło? Dodaj wyposażenie na rynek. Sprzedamy karabiny. Wszystkie. Wszystko sprzedaj. 6000 tego. Cena. Damy wysoką. Może ktoś kupi. Kupią boty za wysoką cenę? Dodaj. Nowiutkie, świeżutkie, czeskie karabiny. Kupujcie. Poza tym jest posłucha na rynku. A tyle wojen domowych? Ktoś to kupi? Ło! Kupili! Czanka i Shrek! Masz. Francuzi, masz. Belgowie, macie. I co, poszło? Poszło. I jacie, ty. Przecież my jesteśmy tu. Ej, nie, dobra, to inaczej tymi Czechami się gra. Tymi Czechami robisz forty dziesiątki. Jedną linię dookoła, potem drugą linię fortów dziesiątki na wszelki wypadek. I robisz same fabryki wojskowe i handlujesz bronią. Niepotrzebne ci cywilki, bo to masz z tego. He. Zawsze miałem web do interesów. Coś mogę kliknąć. O nie. Ale tu mogę zatrudnić tego czerwonego. Tak, potrzebujemy czerwonych. Fajnie. Rozbudowa, zakłady, zmniejszenie kary, wydanie podbudowy, te podbudowy, fundusze, szybkość rozwoju, dawaj, pyk. Koncerny, tu jakieś porąbane koncerny pewnie będzie można kliknąć, ok? Ale wypalona Teutonia. Na Francji widziałem strategię, że się całe wojo usuwało i wszystko sprzedała na rynku, żeby mieć zastrzyk do gospodarki mocny. Ty, nie głupie, bo Francja ma gigantyczną armię, która jest bezużyteczna. Ty, w teorii na Gruzinie też można by coś takiego zrobić, nie? Usuwasz całą armię, sprzedajesz, to szybko sobie nadrobisz. Ty, nie pomyślałem nigdy, że można tak grać, że rozbrajasz armię i dostajesz bonus do przemysłu. Może my też powinniśmy to zrobić? Ten czołg? Czemu ten czołg ma sprzęt? Hit. Dobra. Mam jeszcze jakieś karabiny na sprzedaż? O nie! No to jest właśnie granie na niehistorycznych. Rząd węgierski ogłosił zamiar przywrócenia sankcji pragmatycznej z 1713 roku, co w praktyce umożliwi Habsburgom objęcie tronu wbrew naszym żądaniom po Wielkiej Wojnie. Nie możemy użyć tego jako pretekstu do wojny. Ale może powinniśmy spróbować ich przycisnąć, skoro wkrótce mogą stanowić dla nas zagrożenie. Wystosujmy notę dyplomatyczną, nałóżcie embargo i zaprotestujcie. Nie no, embarga nie, no może kupią naszą broń. Wystosujmy notę dyplomatyczną. 50 pp. PP. 50. 50 pp i zrobimy
integrację tej południowej Słowacji, żeby w razie wojny nie mieć tych na przykład, a obrona w armii prowincji narodowej -10, zawczasu się przygotujemy. Przestań machać szabelką. Daj armię na granicę, jakby tam zaczęli, rozumiesz, coś tam skakać. Dobra. Ej, ciekawe te Czechy mogą być. Kurde, no z takiego kraju, ale serio, ten DLC jest chyba robiony przez jakiś tam community, ekspertów, typu Kaiser Reduxy i tak dalej. Dlatego tu są ciekawe rzeczy nowe. Bo Paradoks to... W ogóle ten DLC powinien być darmowy. August zostaje królem Węgier. Nowy wróg. Nowe zagrożenie dla Czerwonej Republiki. Ta zniewaga wymaga wojny totalnej. Albo demokratycznego tego. Szybkość rozwoju, koncern przemysłowy, budowa, fabryka cywilna, tempo budowy +5, technologia budowlana. Dobra, wzmocnione konstrukcje krajowe, pyk. No i chodzi to. Chodzi to, działa to. Nie wiem, czy powinniśmy dalej rozbrać. Ćwiczenie z ostrą amunicją, dej. To niepotrzebne. Budowa centrali telefonicznych, szansa wsparcia, wysokie napięcie, to na razie niepotrzebne. Z jednej strony robimy manewry, a z drugiej robimy defraudation. Plus 15, plus 10, to chyba to lepsze. Nie, czekaj, gdzie to jest? -10 plus 10, a tu plus 15, no to chyba to. Aha, ale to jest tylko na 40. Podaj na razie to. Cześć Pyruś, jak tam ten Broken Arrowy? Przeszedłeś misję z Deltą?